Małgorzata Kapłon, pełnię funkcję prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamojskiego w Zamościu. System segregacji odpadów w formie elektronicznych śmietników wdrożyliśmy jakiś czas temu. Nasze odczucie jako pracowników, myślę, że mówię tu także w imieniu moich pracowników, jest bardzo pozytywny. Miesiąc temu mieliśmy spotkanie z mieszkańcami jednego z bloków, którzy także ocenili ten system bardzo pozytywnie. Na początku reakcja była z dużą rezerwą patrzyli na wdrażanie tego śmietnika. Zresztą wskazaliśmy w naszych zasobach 2 lokalizacje. Poprzednia lokalizacja ze względu na opór mieszkańców nie doszła do skutku. Tutaj wskazaliśmy to miejsce z tego także względu, że jest ono usytuowane na obrzeżach naszego osiedla w okolicy tak zwanej małej obwodnicy. Mieliśmy duży problem z podrzutami. Mieszkańcy, którzy są spoza Zamościa, często przyjeżdżali tutaj, podrzucając różne rzeczy, począwszy od opon, przez różne zmieszane resztki budowlane, po gabaryty. Miejsce wyglądało bardzo nieestetycznie. Mieszkańcy okolicznych budynków bardzo narzekali na tego typu bałagan, który był w obrębie ich mieszkań. Po roku użytkowania największą korzyścią z punktu widzenia mieszkańców, a także nawet pracowników spółdzielni jest porządek i estetyka tego miejsca. Ze względu na monitorowanie nie mamy już tam żadnych podrzutów, zdarzają się sporadycznie. Jesteśmy w stanie zweryfikować i dotrzeć do mieszkańców, którzy w taki sposób zaśmiecają nasze osiedla. Nasi pracownicy też mają mniej pracy, ponieważ generalnie jest tam porządek. Myślę, że jest to przyszłość w zabudowie wielolokalowej, chociażby ze względu na pewną personifikację naszych odpadów. Obserwujemy, że skuteczność segregacji w rejonie tego osiedla, tych kilku bloków podłączonych, bardzo się poprawiła. Myślę, że możemy mówić o około 80% segregowalnych odpadów, a przecież generalnie na naszych osiedlach ten procent jest znacząco niższy. Świadomość tego, że płacę za siebie, płacę za odpady, segreguję je i nie byłoby tak zwanej odpowiedzialności zbiorowej, myślę, że skutecznie wpłynęłaby także na podejście ludzi, na takie psychologiczne podejście, tak? Segreguję, więc płacę za siebie, za swoje odpady. Im mniej mam tych odpadów niesegregowanych, tym mniejsze koszty ponoszę. Gdyby całe miasto mogło pochwalić się tego typu inteligentnymi śmietnikami, myślę, że też świadomość ludzi i ilość tych odpadów znacząco by zmalała. Mieszkańcy przekonali się do tych gniazd śmietnikowych, które po pierwszym takim strachu i jakichś obawach korzystają z nich w sposób bardzo świadomy. Estetyka miejsca, a także to, że nawet małe dzieci mogą pójść i bezdotykowo otworzyć gniazdo poprzez wykorzystanie kodu kreskowego. Świadomość mieszkańców rośnie, no, począwszy od małych dzieci, które są już w szkole edukowane, ale obserwujemy to także na zebraniach z mieszkańcami tych bloków, którzy już świadomie pytają, czy jest taka możliwość, czy możemy to zważyć, czy możemy płacić tylko za samych siebie. Także wraz z pracą tych pojemników, uświadamianiem rośnie ich świadomość, że są odpowiedzialni za wygląd swojego miasta i za to, w jaki sposób można skutecznie ograniczyć ilość tych odpadów, które ewidentnie nie nadają się do recyklingu. Z perspektywy własnego doświadczenia, mimo początkowej niechęci mieszkańców, nalegałabym może do kontaktu ze spółdzielniami, z osobami, które już mają wdrożone tego typu rozwiązania. Ja myślę, że najbardziej przemawiają liczby. Więc w momencie, kiedy pokazujemy, w jaki sposób możemy w sumie chronić naszą planetę przed ilością odpadów poprzez ich segregację. Myślę, że w ten sposób też możemy trafić do świadomości mieszkańców, wizualnie pokazać, może jakieś wizyty referencyjne, może rozmowa z osobami, które już wdrożyły tego typu rozwiązania, bo nic tak nie przemawia, myślę, do wyobraźni, jak zobaczenie jakby w pracy, w boju tego typu rozwiązań i rozmowa z osobami, które po pierwsze zarządzają tym, a po drugie
korzystają z tego, bo możemy zapytać poszczególnych naszych mieszkańców o opinię i tak jak mówię, na ostatnim zebraniu prawie 100% opinii była pozytywna. Jak najbardziej polecalibyśmy montowanie kolejnych tego typu gniazd na zasobach naszej spółdzielni w całym mieście i jak byłaby tylko taka możliwość, chcielibyśmy rekomendować także innym spółdzielniom tego typu rozwiązania.